Dobry jest. To jest świr. Czemu to jest ciepło? Witamy w Nowym Jorku! Wiem, że możecie nie poznać tej dziewczyny. Ala, miło mi przedstawić. Zaczynamy właśnie naszą serię po Nowym Jorku. Zobaczcie, parę odcinków, przyjechaliśmy tutaj na 4 dni i właśnie ruszamy na Times Square. No i później wszystko tam dookoła. Zaraz zobaczcie, wbijamy do pociągu i zaczynamy. Oglądajcie. No i dochodzimy właśnie na Times Square, który jest Times Square 9. Dokładnie w tym hotelu kiedyś mieszkałem. Wtedy to było bardzo tanio, bo za 600 funtów na 5 dni z przelotem z Londynu. Mega cena. Tam musimy iść. Idziemy na Times Square, ale który będzie trzeba jeszcze zobaczyć tak naprawdę jeszcze raz wieczorem, wiadomo, bo Times Square musi świecić, a to jest najważniejsze. Hello. Właśnie przed chwilą Ali mówiłem, że ulice Nowego Jorku to jest też chaos cały czas się coś dzieje. Bardzo lubię energię tego miasta. I co? Fajnie. Fajnie. Zaraz dopiero zobaczysz najlepsze. Tak, ale właśnie wcześniej słyszałam, że tu jest brudno, a tu jest tak czyściutko. Teraz? To jest zupełnie inaczej niż ja byłem 2 lata temu. Tu w ogóle bezdomnych teraz nie ma. Jest zupełnie inaczej niż wtedy. No i jesteśmy w miejscu, które zawsze świeci. Ale to zobaczycie najlepiej wieczorem. Niesamowicie tu po prostu wygląda. Podeszliśmy tu w ogóle od innej strony niż jest zawsze. Forever 21. A co tam jest? To jest taki tani sklep. A, no to dobra. Musimy w ogóle kupić sobie jakieś bluzy, bo zamarzamy. To nie, ja To czekaj, przejdziemy kawałek i przywrócimy drugą stroną. Dobra. Uwielbiam to miasto. Hello, hello. Thank you. Foto. Ja będę Mr. McGregor. Hello, you are real Spider-Man? Thank you. Co nie? Oni sobie mogą ze mną nie zrobić. Ale oni chcieli zdjęcie ze mną. Mnie też pytali o zdjęcie. Znaczy, jesteśmy chyba famous. Taki żarcik. Jak ci się podoba? Spoko, fajnie. Spoko, zobaczysz wieczorem jak to wygląda. No, To wieczorem robi największe wrażenie. Tak, no dzień, ale też fajnie, no. Fajnie. Też fajnie, no. No, prześwietla troszkę. Batman! Turyści z Polski. Akurat trafiliśmy na jakiś protest
Ale pan z T-Mobile powiedział nam, że tutaj zawsze są jakieś protesty, więc to chyba nie jest trudne, żeby trafić na protest. No. No tak, super. Ciekawe o co chodzi. O. Prawdziwy Mario? To nie, dzięki. Ciekawe. Stop the war. Ale jaki war? Ameryka teraz bierze udział w jakiejś wojnie? Ciekawe, co? Nie wiadomo o co chodzi. A jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Uwielbiam to miasto. W ogóle nie wiem, czy już mówiłem to na jakimś filmie, ale no w przyszłym roku może się to nie uda, ale w pewnym roku chcemy zrobić tak, żeby po prostu przez cały rok pomieszkać po miesiąc w jednym miejscu. I miał to być właśnie Nowy Jork miesiąc, miało to być Tokio, Hongkong, różne jakieś takie miejsca. I to było dość fajne, tylko dzisiaj orientowaliśmy się na przykład, ile kosztuje wynajęcie mieszkania sobie tutaj na miesiąc. I to trzeba zapłacić na przykład $4000 za miesiąc mieszkania. Podejrzewam, że te 4000 to jest przedługo terminowe. Długoterminowo, a jakbyśmy chcieli tylko na miesiąc, to pewnie z 5. To już naprawdę za dużo. Bardzo dużo. Środek ulicy zapraszali, robią sobie zdjęcia. Ten coś wciska. Tybetańskie bransoletki. Ludzie w to wierzą. To jest dla mnie szok. Dobra, z racji tego, że mamy jeden dzień na zwiedzanie centrum Nowego Jorku, zdecydowaliśmy się na Hop-Hop, czyli autobus, który zawozi Was do najlepszych miejsc, najlepszych atrakcji, które są w Nowym Jorku. Najpopularniejsze oczywiście. Cena jaka jest taka w zalacie. Najniższa to jest 42 za bilet, plus podatek to jest $50. Jest to cały dzień ważny ten bilet. Wskakujecie gdzie chcecie. Ale zaczynają cenę od 60 plus podatek, czyli było 70. Pamiętajcie, żeby się targować, bo możecie zaoszczędzić. Ile punktów mamy wycieczki? Punktów jest bardzo dużo, ale nie na wszystkie będziemy szli. No, mapa jest bardzo duża. Znaczy nasze jest tylko to czerwone jest tutaj. 17 punktów, ale oczywiście nie w każdym będziemy stawać, bo nie ma sensu. W każdym zatrzymujemy się tylko w tych najlepszych. A właśnie teraz jesteśmy na Broadwayu, czyli w zasadzie chyba najsłynniejszej takiej kulturalno-rozrywkowej dzielnicy na świecie, gdzie mieszczą się liczne teatry. No i tutaj można sobie iść na jakiś spektakl. My tym razem nie mamy na to czasu, ale jak będę następnym razem, to na pewno chcę pójść na jakiś spektakl na Broadwayu. Tak, a ja dodam od siebie tylko tyle, że jak byłem tutaj pierwszy raz chyba 7 lat temu, grali tutaj już Króla Lwa. Później byłem 2 lata temu, też go grali i teraz dalej go grają. A Upiór w operze, a Chicago, no. To są takie... Ale to jest niesamowite, że po prostu przez tyle lat w tym samym miejscu cały czas to samo i ludzie cały czas chodzą i cały czas chcą to oglądać. Ja na Upiorze w operze w Warszawie w Teatrze Roma byłam 4 razy, więc jakby jestem w stanie w to wierzyć, że można to grać długo, bo zawsze się znajdzie chętny. O, teraz jesteśmy właśnie pod Madame Tussauds. Le Rock. Nie znasz go? Nie, no go znam, ale co to jest temat? Madame Tussauds to jest muzeum figur woskowych. A, okej.
Bardzo znane na całym świecie, w różnych miejscach jest. W wielu dużych miastach. Thank you so much. A mnie to akurat nie kręci. I zaczynamy naszego tripa autobusem. Odwiedzimy miejsca, które nas najbardziej ciekawią. Co nie? Właśnie słucham tej piosenki. It's New York. New York, New York. My tego nie słyszycie, my tylko to słyszymy. Dobrze grają w tym autobusie. Dobry DJ, no. Zdecydowanie. Właśnie słyszałem, że na Broadwayu jest 40 teatrów. Madison Square Garden, Israel Saya, 12 listopada, ale bym marzył, żeby tutaj być po prostu. Miałem okazję tu kiedyś być w środku na meczu koszykówki i to było naprawdę wspaniałe przeżycie. Madison Square Garden naprawdę warty odwiedzenia. Przed nami Empire State Building. Building. Empire State Building. Interesy na ulicy. Chanel. Brooklyn Bridge z 1818 roku. 1818 będzie, tak? Nie słucham. 1886? Kurczę. Dobra, teraz niestety wam nie powiem. Ale było powiedziane, że to jest jeden z najstarszych mostów w Ameryce. O, to jest Chinatown. Pionowa nagraj tam, kochanie, jeszcze. Przed nami Manhattan Bridge. Ale robi wrażenie. No. No, patrzcie jaka kolejka, żeby sobie zdjęcie zrobić. Ale no nic. Ala chce podrapać go po jajka. O. Ala złap go za jajka. To jak złapała, ty. Chce mi się czekać w kolejce. Ale za takie jajka to szybko nie... No nie, no ojej, ty. A co ona to robi? Ej, ona go całuje w jajka. Patrz jaka kolejka. Nie no, taka kolejka. Ale to jest dużo mniejsza, żeby zrobić sobie zdjęcie po prostu z nim. No, niż go złapać za jajca. Jak byłem 2 lata temu, to nie było nikogo, można było sobie na nim usiąść. No nie Zala, idziemy na statek. Płyniemy pod statuę. Mam nadzieję, że nam się to uda. Paru dżentelmenów za mną. Ale dopiero pierwszy raz widzimy. No, i to naprawdę, jesteśmy kawałek. Ale ziołem pachnie. Ale powiem wam, że ogólnie na Times Square, to oprócz tego jednego, którego pokazywaliśmy, to w ogóle naprawdę totalna zmiana. Powiem wam, że trochę naprawdę się tu zmieniło. Ale owocki ładne. $20. No, pewnie tak. Dobra, liczymy na to, że jeszcze nam się uda dorwać prom. Ale ogólnie szalony Nowy Jork jest tak fajny, mimo tego
mrozu, który jest. Znaczy Ali się już przestało chyba podobać. Nie, mega mi się podoba, jestem bardzo zadowolona. No. Jest zimno, no. Bo ten wiatr jest taki Czekaj, zimny. musimy się zapytać, gdzie mamy iść. Wszyscy idą na górę, to pewnie my też. No właśnie, no może tak. Pieski obwąchują, że nikt nic nie wniósł. No dobrze, bezpieczeństwo. Nie wiem, kochanie, o co, ale walczymy. No walczą, nie wiem o co, chyba o miejsca albo nie wiem. Przecież tu jest bardzo dużo miejsc. Świeci strasznie, płyniemy właśnie pod statuę wolności. Fajnie, przynajmniej ciepło. No, na razie. Sprostowanie jeszcze do mostu bruklińskiego. Zakończenie było w 1883 roku. Most łączy Brooklyn i Manhattan. W tamtych czasach był to największy na świecie wiszący stalowy most. Także kawał historii. Teraz lecimy pod statuę wolności. Zaraz wam też sobie o niej powiemy. Musicie wiedzieć o tym, że Statua Wolności to jest dar Francuzów, narodu francuskiego dla narodu amerykańskiego. Powstała w 1884 do 1986. W 1924 została ogłoszona jako pomnik narodowy Stanów Zjednoczonych. Także to jest taka mała ciekawostka dla Was. Dobra, wycieczka skończona. Żeby się przepłynąć tylko i zobaczyć statuę. Pamiętajcie, że taki prom tutaj jest darmowy. Przynajmniej nam nikt nie sprawdzał biletów. Także chyba jest darmowy na pewno. 90%. Bo może akurat mieliśmy szczęście. Czekajcie, o świeci. Teraz idziemy na Wall Street, później po World Trade Center zobaczyć. Później wracamy na Times Square, żeby zobaczyć jeszcze i żeby wam pokazać, jak wygląda, jak nie ma słońca w nocy, wszystko oświecone. Dla mnie najlepsza rzecz, dlatego też musicie to zobaczyć. W Nowym Jorku ludzie lubią protestować. Remain in Mexico Police. Singing. Thank you. Thank you. Chyba zawsze jest jakiś ten... Tu ludzie lubią protestować chyba, taka jest moda chyba. Dobry jest. To jest świr. To jest talent. No. Ludzie odnajdują się w różnych rzeczach. Ale to naprawdę, to nie, ja się z tego nie śmieję, tylko naprawdę uważam, że to kurczę... To nie jest takie proste sobie tak jechać. Pewnie. To naokoło naprawdę samochody stoją, krawężnik, a on sobie jedziesz, ja sobie SMS-a pisał. No. Da się? Jestem. Da się. Trzeba chcieć. Ej, przepraszam, czy ty jesteś tym wilkiem z Wall Street dokładnie? Tym wilczycą z Wall Street. To ty? Tak, myślałem. Jesteśmy na Wall Street, gdzie każdego dnia wahają się losy giełdy światowej. Tutaj są podejmowane bardzo ważne decyzje, a chyba nawet i najważniejsze decyzje. A kto nas oglądał wilka z Wall Street? Pewnie większość. Jakieś 90% pewnie. Albo 95%. A to 5, które nie oglądało, bardzo polecam. Naprawdę świetny film. I fajnie tutaj właśnie być na Wall Street. Jakby nie patrzeć, no to znana ulica. Znana ulica dla multimiliarderów i najbogatszych ludzi z całego świata. I dla nas. Wszyscy najbogatsi ludzie z całego świata i my. Przed państwem nowy World Trade Center.
No a na dole dwa pomniki, memoriale, które zaraz wam pokażemy, gdzie wypisane są imiona i nazwiska ofiar. Oczywiście pewnie nie, no nie wiem, czy wszystkich, czy nie wszystkich, nie wiem. Nie aż tak to może się Ale nie dało do tego dojścia, nie? No. Ja to po prostu ja sobie nie jestem w stanie tego tu wyobrazić. Co tu się musiało wtedy Ja dziać? w ogóle to pamiętam. Ja tu pamiętam, bo to na każdym kanale leciało. Troszkę starszy, ja miałam wtedy 7 lat, ale pamiętam to naprawdę. Ja pamiętam, wróciłem wtedy ze szkoły, włączamy telefon, jaki telefon? Telefon, w tamtych czasach telefon. Telewizor i na każdym kanale po prostu, na każdym, który się nie odpaliło, leciało to samo. No, straszna tragedia, naprawdę. No, wszędzie to po prostu, bo wszędzie to... Są takie daty, których człowiek nie zapomina po prostu nigdy w życiu. Tak samo jak się rozbił samolot z polskim rządem, to po prostu na każdym kanale, ja byłem przekonany, że mi się telewizor popsuł. Bo włączam telewizor, a tam wszystko na czarno-biało. Wszędzie po prostu. I no... Ja jeszcze jedną taką datę pamiętam. Królowa Diana. A ja nie, śmierć papieża. No to papieża też Że pamiętam, bo też moja siostra w było, ten dzień miała wypadek samochodowy. I to mi się też zapamiętało. Na środku ulicy. Ale też śmierć Diany też pamiętam. A kiedy to było? Ojeju, tyle lat temu. Ja jeszcze może nie było mnie. Nie, ale to było tak Jezu, dawno nie wiem, temu. kiedy to I było? to też było wszędzie. Który to był rok? Nie wiem, ale tu wtedy byłem bardzo mały. Bardzo. Ja pewnie byłam, ale nie byłam w stanie oglądać już telewizji. A czekaj, sprawdźmy datę tak z ciekawości. No, to sprawdź. No, 97 rok. To wtedy Ja tego nie, 8 lat nie miałem. jestem w stanie pamiętać. Ja miałam 3 lata, to ja nie oglądałam Pamiętam. telewizji jeszcze. Wypadek w tunelu. Wypadek. Nie wierzę w takie wypadki. No, ale wiecie co? Tak trochę refleksji. Nie będę tego poruszał, co ja uważam o tym, bo raz tutaj o tych dwóch wieżach, to co się stało. Ale napiszcie w komentarzach, napiszcie, co wy uważacie, jaka jest wasza teoria tego wszystkiego. Bo po prostu... Teoria czegoś wiadomo, że to był terrorystyczny zamach. No tak, ale a jak to jest możliwe, że samoloty wleciały w przestrzeń powietrzną takiego miasta i żadne myśliwce ich nie zestrzeliły? Ja nie wiem, a ty się zaglądałeś w te informacje? No. Bo ja tu nie czytałam. Ja tak. To jest niemożliwe, żeby samoloty jakby nigdy nie wleciały w przestrzeń powietrzną, tak w miasto po prostu. Ale dobra, no to mniejsza z tym, nie poruszamy tego tematu. Wy napiszcie, co... Zeszki w mrowisku. Dlatego nie dokończyłem, Ale piszcie tylko. ale napiszcie, co uważacie. No, Jejku, aż mi się Tutaj. płakać chce. tutaj wypisane jest. Jeszcze raz widzę to wieczorem. Września 2001 rok. No, tej daty to na pewno nikt nigdy tu nie zapomni. Straszne, naprawdę straszne. To mi się kojarzy z Icemanem. Krzysztof Kukliński. Tak? Krzysztof? Chyba tak. Trzeba wrócić na Times Square i stwierdził, że pojedziemy metrem. Przerwa.
Teraz Nowy Jork zaczął świecić. Dzień pierwszy w Nowym Jorku zalicza się do bardzo udanych. Dość dużo zobaczyliśmy. Myślę, że film też w miarę ciekawy. Trochę wam pokazaliśmy. To dopiero pierwsza część. Jak wam mówiłem wcześniej, będzie około 5 filmów stąd i później lecimy do Ameryki Południowej. Teraz to jest dużo więcej ludzi niż było w dzień, jak byliśmy. Teraz Times Square to żyje. To bardzo mocno. Jak wam się to podoba? Niesamowicie to wygląda. Już się nie mogę doczekać naszej przyszłorocznej podróży po Stanach. Żałuję, że tym razem mamy tak mało czasu. O, jakieś występy. Where you going? No! We said put her on the line, not have a good time. No. What the hell? Sweetie, come over here. She did not say that. Dobra, koniec tego odcinka pierwszego z Nowego Jorku. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Jak wam się spodobało, zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka i zostawcie komentarz. Bądźcie aktywni pod postami, bo to naprawdę dużo daje. I oczywiście zapraszamy na nasze social media, na naszego Instagrama. Pozdrawiam, do następnego.